To już jest koniec. Nie ma już nic. Oj, dawno nie nagrywałem o 1:30 czy tam 40 w nocy, ale koniec imprezy, moi drodzy. Projekt o nazwie Dzieje Korinis oficjalnie zakończył swój żywot i cóż to był za żywot? Afery, pociski, wycieki, tajemnice, rozpady. Jakbym oglądał 16. część Szybkich i Wściekłych, a nie kulisy powstawania moda do Gotika. Parę dni temu odezwał się do mnie Fabiosek. Miałem okazję współpracować z nim przy paru gotikowych projektach, a to właśnie jemu przypadło nieprzyjemne raczej zadanie posprzątania rozgardiaszu, jakim były Dzieje Korinis, szczególnie po ostatniej aferze z wyciekiem, od którego Dark nie wrócił już do świata kontaktowych. Wychodzi na to, że po takim zimnym prysznicu, jakim była ta afera i podejściu kogoś kompetentnego, okazało się, że tak naprawdę nie ma co zbierać. To jeszcze jednak pół biedy. Ale kiedy Dark postanowił po prostu olać sprawę i się z nikim już nie kontaktować, no to było przelanie czary goryczy w tym wszystkim. Pozwolę sobie oszczędzić personalne wycieczki, co myślę o takiego rodzaju porzuceniu ludzi, którzy raz, technicznie i twórczo działali przy modzie, dwa, porzuceniu głosu nestorów, czy wreszcie trzy, porzuceniu fanów projektu, których nadal duża część nawet do tej pory trzymała kciuki za Dzieje Korinis, mimo że miało to tyle sensu co oczekiwanie, nie wiem, trzeciej części Half-Life'a, albo tego, że Blizzard wreszcie znów zacznie być porządną firmą. Dzieje Korinis na swoim profilu na Facebooku opublikowało pożegnanie oraz wyjaśnienie sytuacji i o ile zakładam, że praktycznie każdy z was oglądających ten film, ten post przeczytał, tak tam gdzie mogę dodam to, co wyjaśnione zostało i dodane w naszej takiej rozmowie prywatnej na Discordzie z Fabioskiem. No i w poście czytamy, że podstawową przyczyną o zaprzestaniu prac jest brak komunikacji z byłym głównym koordynatorem projektu, który zajmował się między innymi przygotowywaniem dubbingu. Nie otrzymali oni w 100% pewnej odpowiedzi, czy dubbing zostanie nagrany, więc założyli, że nie można na to liczyć i że również niejasna jest sprawa niewielkich ilości nagrań nestorów, którzy już odeszli. No i Dzieje Korinis bez obiecanego oryginalnego dubbingu nie mają sensu, tak czytamy i dalej czytamy, że żałujemy także, że nagrania nestorów nie zostaną zaimplementowane do modyfikacji. Mają jednak twórcy nadzieję, że właściciel praw autorskich będzie w stanie pozytywnie je wykorzystać. I tutaj na samym początku powiem tylko tyle, że o ile nie można zaprzeczyć, że marketingowo wykorzystanie nestorów było strzałem w dziesiątkę, tak Kroniki Myrtany pokazały, że wcale nie trzeba oryginalnych głosów z Gotika do tego, aby wykonanie, jak i odbiór moda były doskonałe. Od siebie jako od gracza powiem tyle, że dobra historia wygla z klasycznym dubbingiem, a jak dobrze wszyscy wiemy, na scenie modderskiej tutaj w Polsce mamy naprawdę świetnych voice dubów, którzy mogliby sobie z takim zadaniem poradzić. Jednak co do samego kontaktu właśnie z Darkiem, co jest taką główną przyczyną, dla którego ten projekt upada, dostałem informację, na ile prawdziwą musicie sami ocenić, że Dzieje Korinis to był projekt niby zespołowy, a bez zespołu. Obecne były tam częste dymy z członkami grup, rzekomo tych afer było i tutaj cytuję: z milion i przed rozłamem, i w trakcie rozłamu, i po rozłamie z nowymi ludźmi. Po ostatniej wyciekowej aferze Dark zniknął, tłumacząc to ciężkim okresem, no i od tamtej pory tak naprawdę nie było z nim żadnego kontaktu. Jako anegdotę można też dodać to, że kiedyś rzekomo Dark mówił w grupie, że jak coś pilnego wyskoczy, no to normalnie można chwytać za telefon i tam się z nim kontaktować. No i jeden z członków zadał właśnie pytanie, czy Dark ma zamiar się w ogóle pojawić, czy nie, właśnie telefonicznie. No on w ogóle na to nie odpowiedział, a na samego projektowego Discorda nie wszedł od ponad 3 miesięcy, o czym już mówiłem, a dodatkowo wcześniej też bez słowa zniknął na ponad 1,5 miesiąca. Są w ekipie domysły tak naprawdę, że wyciek plików mu tak naprawdę pomógł, był bardzo na rękę, jednak takim gorzkim posmakiem dla niego było to, że, jak mówi już sam Fabiosek, wyciek ten faktycznie pozostałą ekipę wzmocnił i napędził dalsze prace, co sprawiło, że Dark dobitnie poczuł się zbędny. No i efekt jest jaki jest.
I o ile z jednej strony można powiedzieć, że okej, skoro prace wrą, to dlaczego projekt został skasowany, ale z drugiej strony, jeżeli duża część tych prac, między innymi właśnie dubbing, jest trzymany w rękach Darka, to być może się okazać przed tą obecną ekipą, że jeżeli Dark nie postanowi wrócić, pokazać się, przekazać tych praw, to oni mają w tym momencie jeszcze więcej pracy do zrobienia i to już ciężkiej, lektorskiej i pisarskiej pracy, na co no po prostu nie byłoby w tym momencie szans i w ogóle Dzieje Korinis byłyby projektem na 2055 rok. No i właśnie, jak dobrze widzicie, przy takim obrocie spraw no nie ma co się dziwić, że pozostała ekipa podjęła po prostu decyzję, że w sumie to jebać to wszystko. No i jak słusznie zauważono, szkoda, że do tej pory powstałe nagrania, w tym nieżyjących już aktorów, pozostaną w szafie u Darka kompletnie niewykorzystane. Niestety, Dzieje Korinis okazały się stekiem kłamstw. W filmie z 2018 roku, czytanym przez Tomasza Marzeckiego, no to też był stek kłamstw. Co tam nie było obiecywane, słuchajcie, to głowa mała, a jaki był stan prawdziwy, no to dowiadujemy się, że nie było mapy, nie było gotowej fabuły, nie było tych takich kompozytorów, którzy byli tam przedstawiani. Zresztą Fabiosek sam z siebie zapytał jednego z przedstawionych tam kompozytorów o to. No to ten w ogóle się na udział w Dziejach Korinis nie zgodził, mimo że to było promowane jako on tam też będzie, tak? A więc masakra. To wszystko był po prostu taki wymysł Darka. No nie używano też żadnego rewolucyjnego narzędzia do tworzenia animacji i znowu to, co było tam pokazane. Bo nic na tym nie zostało zbudowane, animator, który tam też coś tam niby dłubał, nie zrobił ani jednej animacji. Warto też zaznaczyć, że akurat nie można mieć tutaj pretensji ani do lektora, czyli tutaj Tomasza Marzeckiego, ani do ekipy, a tylko do jednej osoby, no, która takie bajdury cały czas wyklepywała i kazała powtarzać, tak naprawdę nieświadomym tego ludziom. Na sam koniec też jest masa geniuszy, którzy proponują, żeby Kroniki Myrtany przejęły asety Dziejów Korinis i wydały moda. Tutaj będzie 2 razy nie. Dlaczego? Raz, bo Kroniki Myrtany już powiedziały, że nie ma na to szans, nie mają ochoty, Kroniki Myrtany to był jedyny projekt, dziękujemy, do widzenia. I słusznie, najlepiej ze sceny zejść niepokonanym, ale chodzi o inną rzecz. Gdyby asety były pewne, to ten mod pewnie w swoim tempie by dalej powstawał, ale jak sami widzicie, ekipa obecna Dziejów Korinis nie wie nawet, co robić z nagraniami, czy mogą one być wykorzystane, czy nie. Nawet ich pewnie nie mają u siebie fizycznie, bo Dark je u siebie trzyma, więc nie dziwię się Kronikom Myrtany, że nawet gdyby chcieli, z jednej strony mieli chęci dokończyć Dzieje Korinis, to nie chcą się babrać w prawa autorskie, bo teraz tak naprawdę nikt nie wie, do kogo co należy. Dark zostawił po sobie burdel. Na pocieszenie jest to, że główny rdzeń ekipy, czyli ci, którzy dłubią przy tym od długiego czasu i nadal mają zapał, nadal trzymają się razem, no i być może w przyszłości będziemy mogli zagrać w coś o mniejszej skali, a już na pewno mniejszemu, typowo marketingowemu pierdololo. Tam są naprawdę talenty i szkoda, aby były marnowane, jak to było do tej pory. Takim też miłym, symbolicznym gestem jest to, że obecna, a jednak już była ekipa Dziejów Korinis pogratulowała sukcesu Kronikom Myrtany, a same Kroniki również z wielką klasą odpowiedziały. No i cieszy to tak naprawdę z perspektywy, myślę, społeczności to, że pewnego rodzaju jakiś topór został zakopany. Tego newsa zacząłem tak chwytając gitary chyba po 10 latach od elektrycznych gitar i piosenki koniec, ale zakończenie nie będzie heheszkowe, a raczej dobitnie smutne, bo kończy się cytatem, moi drodzy. Ta marka jest nie do uratowania, bo 15 lat prowadzenia projektu, poprawiania dachóweczek, wykłócania się z członkami zespołu, obiecankami o mitycznym dubbingu, to już po prostu za dużo. Żyliśmy tymi mrzonkami przez wiele lat, wierzyliśmy w nie, sam mogę stanąć tutaj na czele, zgłosiłem się, a w zasadzie zostałem zaproszony, ale zgodziłem się, lektorowałem tam, można powiedzieć też swego czasu wierzyłem w ten projekt, aż mnie zamknięto w zamrażarce. Nie kontaktowano się ze mną wiele lat. Szkoda. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej po prostu wiedzieć, niż się łudzić. Gratulacje dla nowej, a byłej ekipy Dziejów Korinis, że podjęli tą taką trudną decyzję
postawili kropkę nad i, chociaż jest to bardzo gorzka kropka, przyznali co i jak to naprawdę wygląda i ten temat można po prostu zakończyć. To wszystko w tym materiale. Dzięki serdeczne za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!